Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Bound by Flame. I możemy teraz porozmawiać z Leistas. Jesteśmy w siedzibie naczelnika. Mercenary? Potrzebuję pomocy. I need your help. Słyszałeś coś o bestii? According to the villagers, there's a beast haunting the swamp and it's attacked them several times. I have heard about it, yes. And although I don't have any concrete information about the creature, there are some things that corroborate what they say. Even though we aren't very good at magic, we still feel it. And since we came to the swamp, we have all felt a powerful source nearby. The problem is that the source seems distorted, corrupted. Kind of like the one the Ice Lords use. Only not the same. I hope for our sake you're right about that. Otherwise we're really up shit creek. We are very certain of it. But this magic could very well have transformed one or more creatures in the swamp, making them more aggressive, bigger. Who knows? Something to frighten the villagers, in any case. So you're telling me the thing is magic and corrupted. Brilliant. Just what I needed. Zmieńmy temat. Mogę coś dla ciebie zrobić? Can I do something for you? No thank you. I don't need anything for the moment. Okej, zaskoczony jestem. Mam kilka pytań. Opowiedz mi o zakonie. Tell me more about your order. Before the war, our main objective in Creed was to collect and save all kinds of knowledge. We had a presence everywhere on the continent, and had chapters in every major city. We studied and preserved all possible sources of knowledge there. We also dispensed information and care. Because even though we're not the greatest magicians, our knowledge let us come to the aid of the wounded and the sick. I could of course relate our history in detail for hours and hours, but I doubt that is really what interests you. A Władcy Mrozu, co możesz mi o nich powiedzieć? With all the knowledge accumulated by your scribes, you must have learned something about the Ice Lords, surely. We do indeed know some of their secrets, and a good part of their history. Anything we could use to fight them? We thought we'd found a chink in their powers that our ritual was supposed to let us exploit. But you saw the result. That's one way of putting it. That said, I'm beginning to wonder if we haven't involuntarily brought about the conditions for their end. I'm not following you. What you have within you could well turn out to be their doom. Even if I don't have the faintest idea of how or why. And unfortunately, as long as we don't know more about it, we also have to fear that it might lead to our doom, too. Okej. Zmieńmy temat, więc magowie się boją tego, co tak naprawdę przyzwali. Z nimi już nie mamy raczej więcej do możliwości pogadania. Więc udamy się teraz na górę, gdzie było jeszcze kilkanaście osób. Greetings, mercenary. What can I do for you? Mogę obejrzeć twoje towary? Can I have a look at your stock? Nie. Mikstura lecznicza, mikstura many. Więc nie mogę ci sprzedać te swoje pierdółki? Mogę, to całkiem fajnie, więc to sprzedamy. To również. Troszkę uzupełnimy nasze zapasy pieniędzy. No i pięknie. Dobra, powrót. I tam jeszcze coś było na pewno. Greetings, mercenary. What? Mam kilka I pytań. have some. Co wiesz, czy wiesz, co się ze mną Do you dzieje? have any idea about what's happening to me? I'm afraid I may not be able to help you. Your condition is more due to magic than medicine. Your symptoms remind me of certain mental illnesses, where the subject has the impression he hears voices in his head. And do these nutcases throw fire and have eyes that burn from within too? You'd be surprised at what they can do. But obviously you're not like them. That being the case, if you study them, you might find some answers. In particular,
I'm thinking of the fact that most of these poor madmen end up giving free rein to the darkest side of their personalities. Make sure that doesn't happen to you. Bardzo obiecująco. Co to za wielki, chrapiący elf? Who's the big snoring elf? Show some respect, please. That's Prince Arundel. And? He's the son of the Elven King, leader of the last army standing against the Deadwalkers. Yeah, okay. But he doesn't exactly look like he's ready to stand against anything just now. What's wrong with him? From what I've been told, Relmar brought him here before we arrived. The prince and his men fell in an ambush. Without your friend, he wouldn't have made it out. Unfortunately, he was severely wounded and has probably been the victim of powerful magic. I'm trying to find a cure, but without much success for the moment. No dobra, czyli to jest elfi książę, nie król. Myślałem, że to będzie elfi król. Vulcan, you must help me. The prince is dying. Well, I'm happy to see that my talents as a doctor are finally being recognized. There's no doubt an explosion would cure him of all his ills forever. But I was actually thinking about your connections with the Red Scribes. If you could speak to them, it would save me having the prince's death on my conscience. I wouldn't exactly call myself a friend of theirs. But yeah, I could always give it a try. No dobra. Mam do ciebie kilka pytań. Muszę jak zdrowie księcia, to nie będziemy go nawet pytać. Ma do ciebie kilka pytań. I have a few questions I need to ask you. Powiedz mi jeszcze o elfach. Elves are pretty rare. I haven't had the chance to talk to many. Can you tell me more about your people? We are born in the trees, eat only seeds, and we spend all the livelong days singing. I get the feeling you're fucking with me. Perish the thought. Well, it's just that we aren't that different from you humans, despite what one hears. Our civilization is obviously a bit older, so we have had the time to learn from our mistakes. We don't really live in the same rhythm as you do. We move a little slower, and most of us are prone to having at least some respect for the past. This is the reason why we never destroy anything, that we prefer to build on top of things. Podobno jesteście nieśmiertelni. I've heard that you are immortal. That joke has lived for 15 generations. I will never get tired of it. No, we're not immortal. We live long lives, though, much longer than you. We are resistant to poisons, rotten food, and toxic body odor, apparently. Unfortunately, these things do not make us immortal. Czy nigdy nie prowadzicie wojen? Don't elves ever make war? That's an impression we like to give other people. The fact is, we do go to war, just never against each other. You must understand that, given our long lifetimes, battles are fairly futile. This may well be what has motivated the choices of our king concerning the Ice Lords. But we certainly know how to fight, and you'll see proof of that soon enough. Czy to książę wydaje rozkazy? So it's the prince who gives the orders. The word orders may not be the best one. We do not submit nor obey easily. Our kings are a reference, wise men who can point out the way. They tend to guide us rather than give us orders. But to answer your question, it is his father, the king, who is the leader of our people. Dobra, kim jest ten książę? Who is the elf in the healing house? Is he really your prince? He is Prince Arundel, the son of our king and heir to the Elven crown. Therefore, yes, he is our king. How the hell did he end up here? Prince Arundel led a detachment of the Elven army sent to harass the Deadwalkers. And when he reached Bastion, he fell into an ambush. I got wind of this trap, but by the time I arrived, it was too late. When I caught up to the prince, he was already wounded, and most of his soldiers were dead. Those who survived covered our retreat. To here? Yes. The route to Carolthas was too dangerous. I knew about this village and felt that it would be secure for at least a little while. As soon as he gets better, we shall leave for Carolthas. The remainder of the human and elven armies are gathering there. That is where the final stage of the war will be played out. Czyli dlatego nas szukał po bagnach. Skąd pochodzisz? You seem different from the other elves I've met. Where are you from? Really? I seem different. And yet I have such pointy ears.
And if you really want to know, I actually come from one of the most ancient and noble houses that exists. I'm even linked to the royal family. But I can assure you that I'm sufficiently far down the line of succession to be in no danger of being crowned. And my reputation is no help either. As far as bad reputations go, every mercenary has got one, so we're used to it. Let's just say that I got into enough trouble to eventually be considered a traitor to my people. When I got involved in the war, I disagreed with decisions made by the king. He thought that this war, like so many others, would not last. That the conquests won by the Ice Lords would melt away like all the human victories before them had. But I thought differently. Right from the start of hostilities, I began to requisition certain resources I felt necessary for those doing the fighting. More food, more weapons, better armor. When my people discovered what I'd done, I was declared an outlaw, and many saw me as a thief, which, in a manner of speaking, I guess I was. Więc jesteś zdrajcą i złodziejem. Tak powinni byli cię posłuchać. Bunch of cowards. If they had listened to you, we wouldn't be in this mess. I've been telling myself that for years, but I do understand their point of view. It is flawed, but not entirely thoughtless. They have had some time to prepare their forces and to learn the strengths and weaknesses of the Deadwalker army. This knowledge might allow us to turn the tide of the war, even if it does seem too little too late at this point. Znasz te bagna? Do you know these swamps? I've been in this area long enough to have explored a fair amount of it, actually. The region is rather inhospitable, which I suppose is a good thing under the present circumstances. A good thing? You're out of your mind. These swamps are a labyrinth. The Deadwalker scouts will never be autonomous enough to find their way to the village by themselves. That means we should be fairly safe for the moment. At least until a general or an Ice Lord comes to town. Except that recently, there has been a change in these swamplands. And I must admit that I no longer feel safe at all. What do you mean? Something is affecting the swamplands, corrupting the vegetation and the animals. And I have no idea what it is. But anything that grows or lives here could become a threat. So I strongly recommend that you watch where you put your feet. Dobra, zmieńmy nogi. Let's Zmieńmy nogi. Zmieńmy temat. Musimy porozmawiać z magami naszymi. Porozmawiam z Sybilanem? Sybilan? Do you have any idea how to wake the Elf Prince up? Unfortunately, I don't. I think I've tried just about every remedy I know, but nothing works. Może obudzi się sam. Na pewno próbowałeś już wszystkiego. You said just about. I'm guessing that's not by chance. It's true. There's one formula I haven't tried yet. An extremely powerful solution that requires a certain ingredient to make. An ingredient I don't have. What is it? A very virulent poison secreted by the chrysalid queen. But be careful you don't mix them up with the ones you usually see. I wanted to go looking for them myself, but the villagers stopped me. They say they're really dangerous. It seems they can be found along the road we took to get here. And apparently they only come out at night. I'll get you some. O proszę, to jest coś, co mi się podoba, że tylko pewne istoty występują w nocy. Zmiana pory dnia. Możesz zmienić porę dnia, udając się do punktu noclegowego oznaczonego na mapie symbolem klepsydry. Ok, jeszcze z nią pogadamy. Sybil, can I talk to you? Yes? I'd like to ask you if... What do you want to... Powiedzmy, czego udało ci się dowiedzieć o stworzeniach z bagien? So then, any... The sickles have a power that depends on their growth. The biggest ones are the most dangerous. Up close, their attacks can be frenetic and extremely dangerous. They can also leap onto their prey. So then, Well, I'd really like to meet some of these creatures who live here, but Rozmawiajmy o czymś innym. Wiecie co? I need Ona your pójdzie help. z nami, if you want. ponieważ chce wykonać zadanie, żeby pokazać jej faunę i florę. Wyjdziemy stąd. I cóż, pójdziemy sobie teraz zapolować w takim razie. Bo tak, tu już zrobiliśmy w zasadzie wszystko. Mógłbym kupić nowy pancerz. Powiem wam, że
Możliwe, że nawet nam się przyda. Mimo wszystko jeszcze z nim porozmawiam. So, you have returned, I need more. and you have decided that I have a... Let's talk. Show me what. Tak. Możemy kupić u niego elficki kirys. Wiecie co, ja to kupię. Elficki kirys, rękawice legionisty też kupię. Butów nie kupię, elficki hełm też sobie odpuszczę. I na tym skończę, ponieważ nie wiem jak ta królowa będzie mocna. Więc wolę jednak wyposażyć się w jakieś uzbrojenie, i ochronę, która pozwoli mi to przeżyć. Bardziej chciałbym... Wiecie co, zróbmy tak. Wytwarzanie. Ilec barbarzyńcy. Surowy metal nam jest potrzebny. 3 sztuki. Żeby to ulepszyć. Wtedy będzie +1 do obrażeń. I surowy metal tutaj, więc łącznie 4 surowe metale nam są potrzebne. Okej, a gdybym na przykład, nie wiem, mógłbym to stworzyć. Wytwarzanie, nie, to się zmieni w złoto. Surowy metal, o proszę, to by się zmieniło w surowy metal, ale niestety mamy tego za mało. Więc pytanie do Ciebie, przyjacielu, czy Ty możesz mi sprzedać surowy metal? Show me what you. Tak. I to nawet masz tego sporo. Więc pomyślmy, weźmy sobie na chwilę 6. O! Nie, 5 potrzebowałem. O, zakupmy to. Zwracamy tutaj. I przede wszystkim tak, weźmiemy sobie, ułożymy sobie tą broń i przy okazji rozłóż surowy metal. A, mogę to w ten sposób to ja wam powiem, że niepotrzebnie sprzedawałem chyba tamtą broń całą. Wyposaż, rozłóż, elficki bułat. Ok, mogłem zrobić błąd. Wytwarzanie w takim razie. Jelec barbarzyńcy, to nie. Ok. Ulepsz. Pięknie. I jeszcze 2 surowe metale. Sorry, źle obliczyłem. So, Show me what you. Pięknie. Dobra, myślę, że to już powinno coś tam zdziałać. Jest to na razie dużo lepszy od naszego. Teraz tak, to bym sobie rozłożył. Kąsacze. 60%, metal, skóra kości, ok. Dostaliśmy 11 surowego metalu, metal oczyszczony, skóra i kości. Dobra. No i pięknie. Wyglądam dziwnie, ale myślę, że też będziemy już lepiej funkcjonować na polu bitwy. Teraz tak, ona występuje, ta królowa, tam gdzie szliśmy do wioski, ale o porze nocnej. Więc wiecie co, ludziska, to nie będzie głupi pomysł, jeżeli zrobimy sobie następującą rzecz. Połażę sobie teraz tutaj, nie wiem czy z wami, czy bez was. Na razie chciałbym sprawdzić też północną część, tam gdzie było dojście do ruin. To może być interesujące, jak widzicie tam na górze. Jest znacznik, że powinniśmy się tam udać. Ok, jeszcze niżej. Na razie żadnych krystalidów tutaj nie widzę. Wejdźmy tutaj. I spróbujmy się udać w tą stronę teraz.
Bagno. Ścieżka w ruinach. Tu jeszcze nie byliśmy. I na starcie zrobię save'a. Ok, pięknie. Najpierw jednak zobaczę, jak wygląda mapka. Wioska uchodźców. Zaginieni strażnicy. Ok, ścieżka do wioski. To jest druga ścieżka. Aha, czyli wejdziemy jakby od drugiej strony wioski. Tam faktycznie była taka dróżka, którą mogliśmy się udać. Zejdziemy tędy. Teraz się zastanawiam, w którą stronę powinniśmy się udać. Możemy sprawdzić górę. I ja chętnie to zrobię. Ponieważ tutaj już widzę kilkanaście fantów. Wow! Niech ona ją tam trochę poobija. A ja uderzę też magią. Pięknie. Pokaż Sybilli miejscową faunę. They look like giant, you know, things. Yes, I know what you're thinking, mercenary. Czyli co? Koniec zadania? Sybil, can I talk to you? Yes? I'd like to. What do you want to know? So then, I observed that the Rippers always hide inside objects, like a tree trunk, for example. They're quite slow and only attack from a very close distance. On the other hand, they can grab their prey and drag them towards themselves. Have you discovered any new creatures? Rosną tu jakieś toksyczne grzyby? I destroyed some of the fungi or parasite. They're like a round ball that doesn't move, but if you go too close to them, they release a poisonous cloud. It's better to attack them from a distance. Powiedz, czego ci się udało dowiedzieć o bagiennych. So then, Have you discovered? Na bagnach rosną biczopnącza. there are whip vines. I mean, I'm not very good at naming things and creatures, but that's how I describe what they do. When you go close to them, they whip out to strike you. So then, Have you I chyba wszystko. I destroyed. No dobra, pytanko. Tylko, czy mi to zaliczyło już jako wykonane zadanie, czy... Lekarstwo dla księcia... Tak, zaliczyło mi. O, jak miło. To wiecie co, to idziemy sobie w takim razie... Choć nie, no zwiedzimy na pewno to miejsce do końca. Jednak będę chciał wymienić ją na Randala. Okej, pięknie i zrobimy save'a przy okazji. Nasz Randall był zdecydowanie bardziej przydatny, ponieważ potrafił sprowokować przeciwników, by atakowali tylko jego. Przez co ja miałem czas na spokojne zajście ich od tyłu i wyprowadzenie swoich śmiercionośnych uderzeń. Okej, tutaj nic nie ma, poważnie? Totalnie nic? Okej. No dobrze, to w takim razie chodźmy stąd i udajemy się dalej w tą stronę. I... tam są te biczopnącza, jak on to nazwał. Choć przyznaję, że teraz już zadajemy naprawdę niezłe obrażenia. Już umierasz, dziewczynko, czy jeszcze nie?
Pięknie. Okej, ciebie bym chciał namierzyć. Jeszcze jeden. No, powiem wam, że w tym pancerzu już jest duża różnica. Po pierwsze w zadawaniu obrażeń, znaczy w obronie, ale też w zadawaniu obrażeń. Dobra, tutaj. No! Właśnie. Ja go chcę sprzątnąć w ten sposób. Idealnie. No i tam mamy jeszcze jednego, którego będzie ciężej. Cięższy będzie do zabicia, więc... Okej, klejnociki. Zbieramy sobie teraz fanty. Tutaj powinno być dużo ich. Okej. Kolejne, spaczona krew. I to jest chyba to spaczenie, o którym on mówi, że spaczony las się robi. Interesujące. Kolejne fanty. Sybil, mogłabyś to, nie wiem, atakować? Świetnie. Och, normalnie tak go popieściłaś, że długo tego nie zapomni. Dobra, nie chciałem się czekać do końca. Ona mnie teraz powinna uleczyć. Tak jest. I możemy się zająć w spokoju eksploracją dalej, tylko znowu zrobimy save'a. Bagno. Kontynuuj. I teraz gdzie mam się udać? To jest droga, która prowadzi z powrotem, ale i tak sprawdzimy ją, bo widzę już jedną znajdźkę. What the fuck? Nie? Surowy metal, klejnot, bierzemy to. W tym tempie niedługo będziemy mieć kolejny poziom. Podoba mi się, że ta gra nie szczędzi nam leveli i możemy się bawić właśnie w takie jakby grindowanie swojej postaci, ale tam już nie idziemy, się będziemy cofać. Więc polecimy sobie w tą stronę i tam, gdzie będziemy mieli do wykonania zadanie, czyli teraz tędy. Wejdź na górę. Przy okazji. Oczywiście save. Jak będzie noc, albo wiecie co, tutaj zakończę odcinek. Tak myślę. I do zobaczenia w kolejnym. Myślę, że pójdziemy tam dalej, sprawdzimy gdzie jest ten zaginiony patrol. A następnie poczekamy do nocy i spróbuję zabić królową krystalidów, żeby zdobyć lekarstwo. No hej.